A ja już mam zadyszkę, a ze mnie już leci, a to dopiero drugie ćwiczenie. Czwarte ćwiczenie, a ja już jestem praktycznie zlany potem. Zaczynamy. Jeśli zaczynałbym dzisiaj biegać, to koniecznie uniknąłbym tego błędu. A mam na myśli to, że do mojego treningu biegowego dodałbym jeszcze jedną jednostkę treningu siłowego, żeby przygotować moje nogi do biegania. Bo to nie jest tak, że wystarczy założyć buty i pójść biegać. Bieganie jest dyscypliną olimpijską i do biegania warto się przygotować. I te 4 ćwiczenia zaangażują grupy mięśniowe, które podczas biegania bardzo mocno są używane. Niektóre ćwiczenia mogą wydać Ci się nieoczywiste, ale każde z nich sprawi, że będzie Ci się biegało łatwiej. Pierwsze ćwiczenie, głównie z tego powodu, że kamera już była ustawiona w tym kierunku, jest po prostu łatwiej w ten sposób zacząć, to są RDL-e, czyli bierzesz albo 2 hantle, albo sztangę, albo zgrzewkę wody, ketla, cokolwiek. Trzymasz je przed sobą, stopy mniej więcej na szerokości bioder i trzymając wyprostowane plecy, schodzisz jak najniżej, czujesz pracę w tylnych częściach uda i wracasz. Zwróć uwagę, że plecy są wyprostowane, tutaj nie ma zgięcia, tak, w plecach, tylko plecy są wyprostowane. I zwróć uwagę, że ja nie schodzę do samej ziemi, tylko schodzę mniej więcej do połowy łydki. I to się różni od klasycznego martwego ciągu tym, że tutaj się zatrzymujemy i nie ma tego ruchu obniżającego tutaj. Łydki i golenie, one się tak naprawdę w ogóle nie ruszają. A większość ruchu jest z bioder i z kolan. A tak naprawdę to z bioder, bo tutaj jest bardzo ważny ruch, żeby biodra wychodziły do tyłu, bo wtedy my angażujemy bardzo mocno biodra, a kolana tak naprawdę też nie zmieniają swojego położenia w przestrzeni. One się tylko leciutko uginają. A ja już mam zadyszkę, ale dobrze, że sobie wziąłem tylko dziesiątki, ponieważ po kręceniu tego filmu ja zaraz sam idę biegać, więc to będzie poniekąd dobra rozgrzewka. Tak? RDL-e są bardzo dobre i ja je sam też robię w ramach swojego treningu nóg, głównie po to, że jak mało które ćwiczenie angażuje bardzo mocno tylną część ud, czyli grupę kulszowo-goleniową i pośladek. A podczas biegania to grupa kulszowo-goleniowa, ona jest bardzo mocno zaangażowana przy ruchu wybicia. I im szybciej biegniemy, tym grupa kulszowo-goleniowa pracuje coraz mocniej. Więc same hamstringi, czy właśnie grupa kulszowo-goleniowa jest tutaj bardzo istotna i my chcemy ją mieć bardzo dobrze rozwiniętą, silną. To nie jest tylko kwestia, żeby ona była wytrzymała, ale też, żeby była dobrze rozwinięta, silna. I RDL-e to jest ćwiczenie, które ja bym wprowadził od razu, jakbym miał zacząć ponownie biegać. No i tak samo, jak ja biegam, no to tak naprawdę RDL-e też są w moim reżimie treningowym. Dlatego RDL-e polecam wszystkim biegaczom, w tym również Tobie. I jedziemy dalej. Drugiego ćwiczenia szczerze nie znoszę i już jestem od niego spocony, nawet jak tylko próbowałem tutaj dopasować kamerę. Nie znoszę go, zacząłem je robić stosunkowo niedawno, dlatego nie pałam do niej jego wielką sympatią. Bierzesz ławkę albo jakieś podwyższenie, ale najlepiej ławkę, tak? I jedna noga jest na ławce, druga jest niżej, tak? I na początek unieś i najpierw utrzymaj się na tej górnej nodze i tutaj bardzo mocno angażujesz przywodziciele i ja bym zaczął tylko od trzymania tej pozycji. Gdy już się zmęczysz, to kładziesz dolną nogę i odpychasz się dolną nogę, gdzie pracują mięśnie pośladkowy, średni, mniejszy i mały, czyli odwodziciele biodra, ile jesteś w stanie i odpoczywasz. Możesz sobie zrobić teraz przerwę i na przykład zrobić drugą stronę, albo jak już Ci się zmęczy dolna noga, to od razu przechodzisz znowu do górnej. I tak, aż zupełnie nie będziesz miał sił utrzymać którejkolwiek z pozycji. To jest świetne ćwiczenie na taką stabilizację biodra, ponieważ w bieganiu, mimo że ruch zachodzi głównie przód-tył, to te stabilizatory boczne, czyli właśnie mięśnie pośladkowe i przywodziciele, one są tutaj
bardzo istotne dla stabilizacji biodra i stabilizacji kolana. U mnie odwodziciele są bardzo słabe, bo zacząłem to ćwiczenie robić stosunkowo niedawno, ale nawet na treningu tajskiego boksu, na który chodzę, tam trener też to ćwiczenie ze mną robi, męczy mnie jak piorun i tam też niestety szybko wymiękam. Ale z każdym tygodniem jest coraz lepiej. Zróbmy sobie jeszcze raz tutaj. Tak jest, czyli kładziesz górną nogę, tak. Tutaj jest kolano wyprostowane, bo jak je zegniesz, to będą tylko pracowały niektóre przewodziciele, a gdy wyprostujesz, to będziesz dodatkowo angażował przewodziciel, który nam przechodzi przez kolano, czyli mięsień smukły, tak? I ten odwodziciel też będzie tutaj pracował. Tutaj się starasz być prosto w linii ciała. Hop. I trzymasz jak najdłużej. Jeśli to jest za łatwe, możesz przechodzić do obniżania i unoszenia. To jest też ok wersja, ale ja bym zaczął po prostu od trzymania w linii prostej. Trzymasz ile wlezie, przechodzisz do odwodzenia. Tę nogę ja zginam, można ją wyprostować, ale wtedy wytrzymam jeszcze krócej. Trzymasz mocno, wbijasz nogę w ziemię. Tak jest. I odpuszczasz. I takie 3 serie, one będą jak najbardziej ok. To pokazałem na jedną stronę. Zrobię jeszcze tylko drugą. Zobaczę, jak tutaj pójdzie. Tutaj na pewno na prawą nogę pójdzie łatwiej, ale zobaczymy, jak na lewo. O właśnie, tutaj. O, tutaj mogę trzymać dłużej. Tak jest, tak żebym się trochę rozgrzał jeszcze przed tym biegiem, który mam zaplanowany. Tak jest i wtedy, gdy się zmęczę, to noga na dół, hop i odpycham się mocno, stabilizując biodra. I tak naprawdę to są takie 2 ćwiczenia, tak? Ale można je właśnie połączyć w ten sposób w jedno. Dlatego technicznie to są 2 ćwiczenia, ale w takiej formie trochę super serii. Ale można to potraktować jako jedno. Ale na pewno te stabilizatory boczne nóg podczas biegania będą bardzo ważne. A ze mnie już leci, a to dopiero drugie ćwiczenie. Proponuję zrobić 3 serie, ile fabryka dała. W trzecim ćwiczeniu skupiamy się na zginaczach bioder. Na tych zginaczach bioder, które są bardzo niedocenione, które mało kto trenuje i robi, ponieważ skupiamy się zwykle na tych kulszowo-goleniowych i na pośladkach. A zginacze bioder, kiedy już jest faza wybicia, to zginacze bioder muszą z tej pozycji przyciągnąć szybko nogę do przodu i do góry. Więc ćwicząc zginacze bioder, my bardzo sobie ułatwiamy ten bieg, bo jest nam znacznie łatwiej podciągnąć nogę do góry podczas biegu. I to nie tylko podczas sprintu, ale podczas wolnego rozbiegania również. I co robisz? Złap się czegoś dla równowagi, stań na jednej nodze. Tutaj ja to robię na wyciągu linkowym, który jest przyczepiony zupełnie na dole, ponieważ po prostu opór jest stały. Tak? Można zrobić to z gumą w warunkach domowych czy na podwórku, jak najbardziej, tylko że wtedy ten opór zwiększa się, kiedy noga idzie do góry. Ale jak najbardziej to można też zrobić z gumą. I dla takiej osoby jak ja, która ma bardzo dobry wyprost, ale słabe zgięcie, to ćwiczenie dało mi najwięcej i było dla mnie najbardziej cenne podczas biegania. Ponieważ ja kiedy biegłem, to mi się zawsze najbardziej męczyły zginacze bioder. Ja nie miałem siły unieść nogi do kolejnego kroku. A to ćwiczenie to zmieniło. Dlatego gdybym miał zaczynać znowu biegać, to bym od tego zaczął. Szybko do góry, powoli na dół i do tyłu do pełnego rozciągnięcia. Tak? Ja się nie pochylam, ja staram się mieć ciało wyprostowane, ale pozwalam, żeby linka czy guma odciągnęły moją nogę do tyłu. I wtedy z tego rozciągnięcia, hop, przyciągam mniej więcej do kąta
prostego, bo tak naprawdę wyżej to ja nawet tej nogi z samego biodra nie podniosę. Tak i hop. Powoli i hop. To nie jest to, tak? Ponieważ wtedy ja już się zginam z odcinka lędźwiowego i tutaj niespecjalnie jest większa praca samego biodra. Dlatego tutaj chcę być wyprostowany, trochę jak przy RDL-ach. Tutaj moje ciało się nie rusza, a rusza się samo biodro. Oczywiście bym chciał zrobić po jednej nodze drugą nogę. Tego tutaj robić nie będę, albo zrobię. Przyłożę sobie, bo wziąłem na szczęście, bo nie mam tamtej klamry. To zrobię tylko jedną nogę, ale oczywiście robimy nogi obie. I proponowałbym zacząć od słabszej nogi. Tak? Czyli u mnie to by była lewa tak naprawdę, dlatego jestem cwany i tutaj na potrzeby filmu robię prawą nogę, która jest silniejsza, ale w normalnych warunkach ja zaczynam od lewej nogi, tak? A potem robię dopiero prawą. I to Wam bardzo mocno polecam, jeśli jesteś sprinterem, średniodystansowcem, długodystansowcem, a szczególnie jeśli zaczynasz biegać, tak? To bardzo fajnie potrafi to bieganie trochę bardziej podkręcić i nadać takiej sprężystości i lekkości. Ja tutaj zwykle robię 3 serie, 15 powtórzeń. Zwykle jest to 15, rzadko robię mniej. I ciężar taki, no żeby się zmęczyć. Ja lubię tę wersję zamiast takiej innej, gdzie na przykład robi się za pomocą krótkiej gumy, gdzie się ją przyczepia między stopami i się wtedy unosi nogę. Tutaj ja za chwilkę to też pokażę, ponieważ tutaj jest ten moment rozciągnięcia. Tak? A jak jest to ćwiczenie, które właśnie teraz pokazuję, to tam tak naprawdę noga schodzi tylko do poziomu ziemi i nie ma tego elementu rozciągnięcia. Dlatego kiedy mam okazję, to wolę zrobić to. Oczywiście jak nie mam, bo na przykład gdzieś jestem w podróży i ćwiczę w hotelu, to po prostu biorę krótką gumę i zginam biodra, że tak powiem, na sucho na ziemi. Koniecznie spróbuj. 4. ćwiczenie, a ja już jestem praktycznie zlany potem, ale to ćwiczenie bardzo się przydało mi ostatnio podczas wychodzenia z kontuzji, ale o tym za chwilę. To będzie wersja wspinania na palce, ale taka dość specyficzna wersja. Co robisz? Jedną nogą wejdź na podwyższenie i gdy schodzisz piętą na dół, to uginasz kolano. I gdy tutaj już nie masz gdzie niżej zejść, to wstępujesz prostując kolano. Powoli się opuszczasz, zginasz kolano, hop, i jak idziesz do góry, to prostujesz kolano. Schodząc uginasz kolano, idąc w górę prostujesz kolano. Ja tę wersję bardzo lubię, ponieważ ta wersja angażuje tak naprawdę i mięsień płaszczkowaty tutaj, tak? Ponieważ kiedy mam zgięte kolano, to wyłączam mięsień brzuchaty z pracy i pracuje głównie mięsień płaszczkowaty, a tutaj pracuje tak naprawdę cały mięsień trójgłowy łydki, czyli też wchodzi praca mięśnia brzuchatego. I to jest taka bardzo wszechstronna wersja, bardzo ją lubię. I tutaj też warto obciążyć się dość mocno, czyli jakiś hantel w ręce jak najbardziej tutaj by się sprawdził, tak? Po prostu wtedy trzymamy się czegoś jedną ręką, a w drugiej ręce trzymamy hantel, ponieważ ścięgno Achillesa nieprzypadkowo jest największym ścięgnem w naszym ciele, ponieważ ono potrafi bardzo dużo obciążenia na siebie wziąć, a bieganie to jest typowo aktywność, gdzie te ścięgna Achillesa bardzo mocno pracują, tak? Są osoby, które biegają lądując napięte, wtedy jest problem, tak? Ale w takim fajnym, płynnym bieganiu, prawidłowym bieganiu, to ścięgna Achillesa pracują tutaj najbardziej. I dlatego ścięgno Achillesa może bardzo dużo obciążenia wziąć na siebie, dlatego tutaj można wziąć nawet właśnie 5 kg, 10 kg, niektórzy nawet 15 kg, żeby się po prostu dość mocno na tej nodze obciążyć, zejść jak najniżej, mocno się wybić, powoli zejść na dół, mocno się wybić i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście też druga noga.
tu, hop i mocno w górę. Tu, żeby było coś widać i mocno w górę, tak? I to ja bardzo polecam, ponieważ my bardzo mało przyzwyczajamy nasze łydki do biegania. Nawet osoby, które biegają, to gdzieś tam zazwyczaj to przyzwyczajanie łydek ogranicza się do zwykłych wspięć na palce z poziomu ziemi, ale żeby to ścięgno przyzwyczaiło się do pełnego ruchu, to my chcemy też zejść tą piętą niżej, tak? I warto, żeby tutaj ten ciężar był dość duży, ponieważ my mamy tendencję do niedociążania tego Achillesa i wtedy podczas biegania on się może przeciążyć, ponieważ takie bodźce będą dla niego zbyt intensywne i może się uszkodzić. I tak samo ja sobie naderwałem łydkę, ponieważ uznałem, że jak jestem w miarę przygotowany, robiłem trening nóg, to ja sobie nic nie zrobię i tak dalej. I ja tak zacząłem biegać, nawet stosując marszobiegi, bo ja zaczynałem jakiś czas temu biegać marszobiegami, ale nawet to było za dużo i pewnego dnia po prostu naderwałem sobie łydkę, miałem tak zwaną łydkę tenisisty, aczkolwiek to było podczas biegania i musiałem po prostu zacząć obciążać łydki, bo łydki nie były przyzwyczajone do biegania. A teraz jak ja już pocisnąłem dość mocno właśnie te łydki, to biega mi się nieporównywalnie lżej. Dlatego jeśli miałbym zacząć znowu biegać, a za chwilę idę biegać, to robiłbym właśnie to ćwiczenie razem z tamtymi 4. Czy to są wszystkie ćwiczenia, które warto robić? Oczywiście jest ich więcej, ale jeśli ktoś nie lubi ćwiczyć, bo na przykład lubi biegać, ale nie lubi ćwiczyć, nie lubi siłowni i tak dalej, to ja bym się skupił tylko na tych 4, jako taki must have, jako taki mus, żeby po prostu przyzwyczaić te nogi, żeby z tego biegania po prostu było więcej frajdy. Bo jeśli nogi będą silniejsze, będą rozwinięte grupy mięśniowe, które podczas biegania są najmocniej angażowane, to po prostu bieganie jest przyjemniejsze i jest z tego więcej frajdy. Także polecam spróbować te ćwiczenia. Aha, i tutaj 3 serie od 12 do 20 nawet powtórzeń. Tutaj tych powtórzeń można troszkę robić, ale też nie zaszkodzi, jak ktoś na przykład będzie robił 8 i wtedy weźmie większy ciężar, bo wtedy ten bodziec będzie troszkę inny i na przykład będziemy też zwiększali masę mięśniową, co jest dobre. Dlatego bardzo polecam te 4 ćwiczenia i do usłyszenia. Dziękuję za obejrzenie filmu. Upewnij się, że zasubskrybowałeś kanał i też nie zapomnij zobaczyć innych filmów, które są dostępne na kanale dotyczące Twojego zdrowia.